Cześć, dzień dobry. Mówi Dorota Freitag. Zajmuję się na co dzień warsztatami kreatywnymi i sklepem internetowym kreatywnie.com. Dziś mam dla Ciebie pudełko w stylu shabby chic i zaczynam od pomalowania drewnianego pudełka czarną farbą kredową. Jest to farba firmy Flair po jednej warstwie, po przemalowaniu jedną warstwą tej farby kredowej, oklejam dolną część pudełka, dlatego że na ten moment zajmę się górą. Mamy tutaj kolor Chalk White, to jest bardzo piękny odcień złamanej bieli, taki ciepły, i zaczynam od malowania, stosując tą swoją ulubioną technikę na krzyż. Przy czym przy tak jasnym kolorze na ciemnym tle ma prawo to wyglądać niezbyt atrakcyjnie, tak jak teraz. Po wyschnięciu nakładam drugą warstwę farby i teraz zwróć uwagę na to, że przy tym nakładaniu na krzyż druga warstwa jest w praktyce już warstwą kryjącą. To jest właśnie jedna z technik malowania i ona temu bardzo pomaga. Zabieram się za spryskiwacz i za pomocą zwykłej gąbeczki do zmywania naczyń, tej szorstkiej części tej gąbki, zaczynam sobie po zmoczeniu przecierać brzegi. Żeby ocenić w pełni efekt tego przecierania, warto użyć ręcznika papierowego, bo zwykle jest tam troszkę wody i po przetarciu wygląda to tak. Także widać, że do przecierek, do stylu shabby chic niekoniecznie trzeba używać wosku. Taka delikatna wersja jest do zrobienia tylko przy pomocy wody, przy czym warto, żeby farba była w miarę świeża, czyli żeby nie była wczorajsza. Przy okazji zobaczyłam, że nie miałam pomalowanego spodu pudełka, szybko to nadgoniłam. I po pomalowaniu i oklejeniu zabieram się za dolną część mojego pudełka shabby chic i tym razem użyłam koloru Pretty Ballerina. Jest to odcień różu, który wydaje się w pierwszym takim odczuciu taki trochę majtkowy, ale muszę powiedzieć, że w połączeniu z ciemnym tłem i później z przecierkami on bardzo zyskuje na urodzie. Ogólnie bardzo go lubię, jest dziewczyński, ale super. Więc dwie warstwy Pretty Ballerina i ponownie wracam do gąbeczki do mycia naczyń. Spryskuję odrobinę spryskiwaczem brzegi i gąbeczką zaczynam pocierać do momentu, aż odsłania mi się czarny kolor i odsłaniam tyle, ile chcę, czyli ode mnie zależy. Natomiast jeżeli niechcący w jakimś miejscu przesadzisz, pamiętaj, że możesz wrócić do różowego koloru i sobie to wszystko po prostu skorygować. Po odklejeniu taśmy gotowy jakby ta przecierka wygląda tak. No i w tym momencie muszę wyznaczyć plus minus środek pudełka, ponieważ będę stosowała transfer. Mam transfer z opakowania, na którym jest ich bardzo dużo, także takich pudełek będę mogła stworzyć naprawdę sporo. Po zdjęciu papieru ochronnego pozostaje mi folia, która jeszcze na dodatek ma taki fajny nadruk, który pozwala złapać poziom i pion. Ustawiam ten transfer w miarę na środku i za pomocą zwykłego patyczka od lodów drewnianego zaczynam sobie pocierać kawałek po kawałku mój transfer, mój motyw i potem, kiedy widzę, że dobrze się transfer przykleił, zdejmuję ostrożnie, pozbywam się bąbelków powietrza, wszystko wygładzam i moja dekoracja jest gotowa. Na ten moment to wszystko, czego potrzebowałam, i jeszcze będę też malować wnętrze. Żeby troszeczkę jeszcze bardziej dodać stylu temu motywowi i go troszeczkę postarzyć, to używam tak zwanych oprysków, czyli rozwadniam czarną farbę i za pomocą właśnie pędzla spryskuję takie elementy boczne, żeby podkreślić jakby cieniowanie. Rozwodnioną farbą, która była użyta na wieczku, Chalk Paint, maluję wnętrze pudełka i pozostaje mi tylko wykończenie. Ja tym razem użyję zamiast lakieru wosku. Jest to wosk bezbarwny na bazie terpentyny. I jeszcze, żeby dodać takiego klimatu vintage, na ten bezbarwny wosk położę wosk patynujący. To jest istotne, żeby bezbarwny wosk był pierwszy, dlatego że jeśli użyłabym patynującego,
bez wosku bezbarwnego, to zrobiłabym bardzo brzydkie plamy, czyli wosk patynujący zawsze na podkład z wosku bezbarwnego albo na lakier. No i teraz za pomocą ściereczki przecieram. Jeżeli zdarzy mi się gdzieś nadmiar, to wystarczy wrócić do wosku bezbarwnego i pudełko jest gotowe. Bardzo Ci dziękuję za Twoją uwagę. Opisy do produktów znajdziesz w opisie filmu, linki. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!